kółka ma postać takiego brązowego sztyletu. Jak się okazuje, tenże film powstał kompletnie przez przypadek. Dlaczego? Ano dlatego, że tak samo kompletnie przypadkowe było moje znalezisko, którego dokonałem dosłownie godzinę temu. I znalezisko to jest obecnie w tym oto pojemniczku, jeszcze tu się rusza. Zaraz wam pokażę, co tu jest. Zresztą wy już wiecie, co tu jest, no bo wiadomo, okładka filmu. Natomiast znalazłem bąka. Jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało. Dokładnie tak, moi drodzy, znalazłem bąka. Co więcej, ten bąk był jakiś taki nijaki. To znaczy nie uciekał, siedział na ziemi, nie ruszał się i no w zasadzie nie dało się nic z nim zrobić, więc no jest jaki jest. I teraz dlaczego tak się dzieje? Podejrzewam, że albo ktoś go czymś trafił, albo ktoś go nadepnął, no albo to jest po prostu końcówka życia tego oto osobnika. I ja wiem, że mój kanał, jako że traktuje o pająkach, o pająkach, o skorpionach, o innych różnych dziwnych rzeczach, to naprawdę wydaje mi się, że zarówno skorpiony, jak i pająki to jest nic w porównaniu do tego, jaką nienawiść człowiek pała do tych małych główienek. No dobra, wcale nie takich małych. Wiecie co, czekajcie, ja go odwrócę, w sumie to ją, bo to jest samica, w sensie to jest krwiopijna samica i ona normalnie może użreć, tylko że no nie użre mnie i zaraz wam powiem czemu. Zacznijmy to wszystko może od tego, co pewnie was najbardziej intryguje, czyli jako, że ja sobie go tak biorę na rączki, no to jak to jest, że ten osobnik mnie nie gryzie, nie kuje, w sumie powinienem powiedzieć nie kuje, bo jednak ma aparat typowo kująco sący. No jak to jest, że ja sobie go mogę tego osobnika tak wziąć na rękę, tylko potem polecam umyć ręce po takim czymś. No i nic się nie dzieje. Ano nie dzieje się dlatego, że żeby taki bąk nas ukuł, to on musi najpierw sam z siebie usiąść na skórze i potem dopiero wbić swoją kujkę. A tak jak my go weźmiemy na ręce i trzymamy go, no to on nic nam nie zrobi. Ja go położę w pojemniczku, bo on sobie teraz lubi tutaj spacerować i jest taki trochę pierdołowaty, no bo serio, podejrzewam, że on już jest na skraju i no nie wiem za bardzo, co mam z nim zrobić. Niby wiecie, wnerwiające stworzenie, no ale jednak stworzenie. O, wywalił się na plecy, no właśnie. Idź ty. O. A czemu ja w ogóle zgarnąłem tę samicę i co to jest i jak to się wymawia i dlaczego to jest bąk, a nie trzmiel i dlaczego trzmiel nie jest bąkiem? No to właśnie teraz sobie o tym opowiedzmy. Otóż to właśnie, na co patrzycie i co sobie tutaj tupta i ja nie chcę, żeby tuptało, więc w ogóle on widzi, bo jak widzi przeszkodę, to się zatrzymuje. No, to jest właśnie bąk, czyli to jest muchówka, nie błonkówka, która należy do rodziny bąkowatych, czyli do rodziny Tabanidae i ten oto osobnik to jest samica z jakiegoś gatunku z rodzaju Tabanus. Jakiego? Nie mam pojęcia, znaczy podejrzewam, że jest to Tabanus bovinus, czyli bąk bydlęcy, natomiast jako, że przedstawiciele rodzaju Tabanus są dość trudno od siebie odróżnialni i jest sporo gatunków. Ostatnio tak by the way widziałem fajnego PDF-a z wszystkimi bąkowatymi Chorwacji i to była naprawdę fajna praca, ja ją wam gdzieś tu podrzucę, bo tam są spreparowane okazy widoczne, no i można sobie porównać, jak to wygląda na po prostu spreparowanych okazach muchówek z tej rodziny. No właśnie, to jest Tabanus bovinus albo ewentualnie Tabanus sudeticus, ale no nie wiem, nie mam pojęcia, ma zielone oczy, więc to by wskazywało na bovinusa. No dobra, w każdym razie należy do rodzaju Tabanus i to jest pewniak. I tak, to jest samica, tak, ona pije krew, tak, i jak ugryzie, jak uchla, to boli fest. I moja mama na przykład tutaj by to potwierdziła, bo kiedyś ją taki użarł, no i nie było to przyjemne, więc może nie tyle, że wiem z autopsji, co wiem z opowieści, że po prostu ukłucia przez te muchówki są bardzo nieprzyjemne. Ponadto one mogą przenosić choroby, dlatego też dobrze jest umyć rączki po kontakcie z czymś takim. No ale wracając. Mimo, że są to owady znienawidzone i one atakują duże ssaki, czyli m.in. bydło, m.in. konie, atakują również ludzi. Ludzie atakują, z tym, że akurat czy rzadko, czy często powiedziałbym, że częściej atakują nas te mniejsze gatunki, czyli na przykład rodzaj chrysops, to są ślepaki, czyli na przykład jusznice i tak dalej, czyli to są mniejsze bąkowate. I jest jeszcze ogólnie dużo bąkowatych w Polsce. Ja to wam pokażę fragment zbioru, bo ogólnie mam zbiór bąkowatych, który zbieram już dobrych kilka lat, więc tam mam sporo okazów zebranych i będę mógł wam je niektóre przybliżyć. No właśnie, atakują ludzi, bolą
gryzą boleśnie, chciałem powiedzieć. Gryzą boleśnie, więc nic fajnego. Natomiast jedno trzeba im przyznać. Słuchajcie, bąkowate mają przepiękne oczy. Tak, i to zarówno u samic, które są krwiopijne, jak i u samców, które żywią się zazwyczaj no tam pyłkiem czy tam nektarem kwiatów, więc samce są spoko. Te oczy są naprawdę niesamowite. Ja tutaj dam wam kilka przykładów na to, jak potrafią wyglądać oczy złożone właśnie muchówek z rodziny bąkowatych. Jest to no niesamowity spektakl, są przepiękne, mimo że same owady są wredne i ogólnie ludzie ich nie lubią. No to oczka naprawdę mają bajecznie kolorowe, a przynajmniej niektóre. I te bąkowate, czyli ten rodzaj tabanus, to są już duże muchówki, tak? Czyli one faktycznie są jednymi z największych w kraju, jeśli chodzi o samą rodzinę. Natomiast poza krajem naszym, poza Europą, da się znaleźć dużo większych przedstawicieli rodziny bąkowatych i cała rodzina tam ma chyba około 3000 gatunków, więc to też wcale nie jest aż tak dużo, ale jednak no jest sporo. W Polsce, o ile pamiętam, jest około 50, licząc właśnie wszystkie ślepaki, jusznice, no i te bąki. I teraz tak, co do nazewnictwa. No właśnie, to jest bąk, tak? A trzmiel to jest trzmiel i ja wiem, że tego się nie wypleni, bardzo wielu ludzi mówi na trzmiele bąki, no ale to jest po prostu takie, nie wiem, skrót myślowy, czy no po prostu niepoprawna pod względem tam systematycznym, nazwijmy to nazwa, więc zachęcam do mówienia tak, że to jest właśnie bąk, a te latające, puchate dupki to są oczywiście trzmiele i one są super, one są zapylaczami, zresztą tak jak samce bąków, no więc one są no ogólnie przyjaźnie nastawione powiedzmy do ludzi, oczywiście mają żądło i tak dalej, ale jednak trzmiele generalnie się dobrze kojarzą, a te małe to nie. Co więcej, i ja wam bardzo bym chciał pokazać, bo wielu myślę, że z was się zastanawia, czym on tak naprawdę gryzie. Czy to jest to takie długie, grube, co ma z przodu, nazwijmy to, twarzy, nie no, oczywiście głowy. Otóż nie. I tutaj udało mi się w dość delikatny sposób pokazać, mam nadzieję, że delikatny, no bo krzywdy mu nie zrobiłem w sumie, czym ten owad tak naprawdę kłuje. I kłójka ma postać takiego brązowego sztyletu. Ten sztylet, który, o właśnie, teraz widać ten sztylet, tenże sztylet, który jest schowany pomiędzy innymi różnymi wyrostkami aparatu gębowego bąkowatych, to jest właśnie to, czym bąki nacinają skórę i co powoduje też, no, że boli. I teraz czy takich bąków należy się bać, bo pewnie nie jeden z was zadałby takie pytanie. Wiecie co? Mi się wydaje, że to jest trochę źle zadane pytanie, bo no ogólnie te owady oczywiście gryzą, oczywiście mogą przenieść jakieś tam choroby typu wąglik, z tego co wiem, no ogólnie różne świństwa. Natomiast same owady, no są jakie są, musimy się do ich towarzystwa przyzwyczaić, bo w Polsce jest ich dość sporo, szczególnie w takie ciepłe, parne dni, jak pojedziemy gdzieś, nie wiem, na lato, do lasu, na łąkę i tak dalej, w takie, wiecie, no różne ostępy dziksze, to od razu zostaniemy po prostu zaatakowani. Widać go? O dobra, teraz się pojaśniło. No, zostaniemy zaatakowani właśnie przez chmarę różnych owadów, między innymi właśnie bąkowatych. No i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście jak ugryzie, no to boli, natomiast to nie jest tak, że umrzemy, tak? Od razu po ugryzieniu jednego takiego owada, bo jednak prawdopodobieństwo przeniesienia jakiejś choroby takiej poważnej i że na serio nam się coś stanie jest w miarę nikłe. Także myślę, że naprawdę nie ma co panikować, a że te owady są dość pospolite, no to już tak musimy z nimi żyć. Mam nadzieję, że pokazałem wam w fajny sposób, a tutaj lampa, jak wygląda z bliska właśnie bąk, taki duży bąk, bo to jest naprawdę spory osobnik, spora samica. Dodatkowo nie wiem, co z nim począć, no bo wiecie, ona dogorywa i prawdopodobnie szybciutko ją uśpię, żeby była też, żeby stała się częścią tego zbioru porównawczego, który być może kiedyś, nie wiem, trafi do muzeum. Zobaczymy, może to jakiś mega ciekawy gatunek, chociaż raczej nie. I tymże bąkowym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Ja was zapraszam na inne moje filmy i nie wiem na co jeszcze. Także elo.